Witajcie. Zgodnie z obietnicą podaję wersję skróconą testu triady kolorów Corrado Malangi, czyli integracji trzech komponentów świadomości, które mamy w sobie. Na początku muszę przyznać, że czytając nowe tłumaczenie Corrado Malangi byłem zaskoczony tym, że najważniejsze informacje są podawane na końcu u niego. I takim głównym motto jego przekazu jest, i tu cytuję: nie ma się czego bać we wszechświecie oprócz niewiedzy. Więc pamiętajcie o tym, że robiąc to ćwiczenie, to doświadczenie, musicie całkowicie pozbyć się strachu. Miałem dużo wątpliwości co do tego nagrania, dlatego że również na końcu, na zakończeniu tego artykułu przeczytałem o tym, że Corrado zaleca przeprowadzenie tego samodzielnie. A wy prosicie mnie o to, żebym zrobił to w postaci medytacji. Wolniej. Jeszcze wolniej, żebyście mieli czas na wyobrażenie. Ja rozumiem. Ale lepiej będzie, jeżeli przesłuchacie to zalecenie, które wam będę dyktował, i zrobicie to po prostu samodzielnie. Dlatego, że zrzucanie odpowiedzialności za dyktando moje, czy w tym układzie ja jestem pośrednikiem, lektorem na Corrado Malangię, no jest takim troszeczkę, jakby to powiedzieć, no takim zrzucaniem odpowiedzialności. No chyba na tym zakończymy. Lepiej będzie, jeżeli będziesz całkowicie przekonany o tym, co robisz, nauczysz się tego, posłuchasz, wyobrazisz to sobie i zrobisz samodzielnie. Musisz pamiętać o tym, że te trzy komponenty świadomości, one są dla nas, ludzi duszowych, po prostu właściwe. Dlatego się budzimy, dlatego dostajemy przekazy. Niektórym z nas budzą się różne możliwości, ponieważ przyszedł już odpowiedni czas. Cała procedura postępowania ma za zadanie uchronić nas przed ewentualnym wpływem obcych. Ci, którzy doświadczyli porwań, abdukcji, będą wiedzieć to w sposób szczególny, jak mocno niewygodne jest to, a przy galopującym właściwie w tej chwili zmianom, które następują w wyniku wpływu na naszą świadomość, wdrukowywania nam gotowych programów, ma to również znaczenie profilaktyczne. Więc poza oczywistym, bardzo ważnym nagraniem moim "Obudź moją duszę", czy "Obudź swoją duszę", to nagranie jest po prostu tak jak mycie zębów, czystą profilaktyką. Więc zalecam każdemu przesłuchanie tego, nauczenie się tego na pamięć. Tych elementów nie ma dużo, to są tylko 3 elementy i takie podstawowe zasady. I przeprowadzenie doświadczenia samodzielnie, niekoniecznie pod moje dyktando. Więc zaczynamy. W tych wyobrażeniach, które będę wam dyktował, mogą się pojawić, najczęściej się pojawiają sfery, takie kulki, które
wobec braku możliwości komunikacji bezpośredniej, ponieważ my nie możemy zrozumieć, czym jest dusza, duch. Nawet z umysłem ciężko nam idzie, żeby to zrozumieć. Więc pojawią się takie światła kuliste, które w sposób archetypowy mają zwrócić nam uwagę na to, że pojawia się dana energia tych trzech komponentów. Jeżeli pojawi się zielony kolor, z pewnością będzie to umysł. Duch będzie prezentował się jako kolor czerwony, a dusza najczęściej pojawia się jako kolor żółty lub niebieski. I przechodzimy do procedury. Upewnij się, że nic Ci nie przeszkadza, zrelaksuj się normalnie, zamknij oczy. Wyłącz wszystkie urządzenia wcześniej. Powinienem był powiedzieć. Upewnij się, że nic Ci nie przeszkadza, w tym także nikt Ci nie przeszkadza. Że te 15-20 minut będziesz miał dla siebie. Możesz używać metod oddechowych, które znasz, każdej metody relaksacyjnej, która spowoduje, że się rozluźnisz. Że wszystkie inne myśli dnia, kłopoty, zdenerwowanie pozostawić za sobą i będziesz teraz tylko dla siebie. Wyobraź sobie pokój. Pokój, który jest całkowicie ciemny. Możesz w wyobraźni wybudować długość, szerokość, wysokość, ale ich nie widzisz. Jesteś w ciemnym pokoju. Zanurz się w ciemność tego swojego pokoju. To pokój, gdzie Ty jesteś w centrum, a dookoła jest ciemno. Twój pokój mentalny. Wiesz, że w tym pokoju będą świecące sfery, których prawdopodobnie nie widzisz, ponieważ zazwyczaj są zgaszone. Ale może się zdarzyć, że będą już zapalone. Jeśli nie są, będziesz włączać je pojedynczo. Twoimi 3 sferami są umysł, który włączysz najpierw, duch, który zaświecisz jako drugi, i dusza, którą zapalisz na 3. miejscu. Poczekaj na nie. Rozglądnij się. Poszukaj ich. 3 okrągłe lampy. Mogą być gdziekolwiek, ale na pewno są w Twoim pokoju. Poczekaj na nie. Jeśli się pojawią, obserwuj je. Obserwuj te 3 kuliste lampy, które są w Twoim pokoju mentalnym, w Twoim ja, w Twojej esencji.
Obserwuj pozycję, kolor, rozmiar, w jakiej odległości od Ciebie są, w jakiej wysokości nad podłogą pomieszczenia. Jedynymi źródłami światła w Twoim pokoju są te 3 sfery świetlne. Przyglądnij się im. Może się zdarzyć, że zobaczysz tylko jedną kulę, jako sumę 3. Ale jeśli widzisz 3, znajdź tą, która reprezentuje Twoją duszę. Żółta lub niebieska. I włóż rękę do środka. Posłuchaj i poczuj, jakie masz wrażenia. Co tam się czuje w sferze duszy? Ciepło czy zimno? Gęstość, solidność, płynność, może gazowość? Czy czujesz jakiś szczególny zapach? Może słyszysz jakiś dźwięk? Podczas gdy postrzegasz swoją duszę jako świetlistą sferę, zapytaj ją, czy pamięta, kiedy na początku czasu była zjednoczona z pozostałymi 2 sferami, umysłu i ducha, które w owej chwili jeszcze nie istniały przed obecną separacją. Poproś swoją duszę, aby powróciła do tego punktu, kiedy dusza, umysł i duch są jednym i nie ma 3 świadomości, ale jedna. Powoli pojawią się wrażenia i obrazy z tamtej chwili. Zapytaj teraz duszę, czy chce wrócić do tego stanu pierwotnego. Obserwuj i pozwól swojej sferze duszy zobaczyć, co się dzieje i dlaczego sfera świadomości podzieliła się na 3 sfery. Gdy dusza zdecyduje się, jeśli się zdecyduje, powrócić do stanu, jak w owym momencie, aby być jedną i nieoddzieloną od umysłu i ducha, poproś ją, aby przyłączyła się do 2 pozostałych sfer, wskazując, że nie ma określonego koloru dla duszy, umysłu i ducha, ale będąc częścią całości, mogą faktycznie przybrać dowolny, pożądany kolor. Jeśli dusza zechce spróbować zmienić kolor, podobnie umysł i duch, zauważą wówczas, że mogą uzyskać dowolny kolor, ponieważ są wszystkim i każdy kolor reprezentuje coś, czym można być.
Teraz przejdziemy do połączenia 3 sfer świetlistych w jedną, która z początku będzie miała wszystkie kolory. Sfera, w której każda świecąca kropka będzie miała inny kolor, więc jeśli spojrzysz na nią z daleka, nieuchronnie będzie ona biała, ale z bliska mogłaby przybrać wszystkie kolory wszechświata. Zrób to. W tym miejscu powiedz mentalnie do świetlistej sfery, sumy 3 sfer początkowych, że do zjednoczenia nie wystarczy połączyć się w ten sposób, ale trzeba stopić się nieodwracalnie w jedność. Sferę, która ma tylko jeden kolor. Kolor reprezentujący wszystkie kolory. Kolor przeźroczysty. Kiedy sfera zamieni się w całkowicie niewidzialną, nawet bez możliwości wyróżnienia jej powierzchni, w tym momencie zintegrowana świadomość powróci do bytu. Trzeba powiedzieć zintegrowanej świadomości, że nic i całość są tym samym, że do nicości nie da rady przyczepić czegokolwiek. Jeśli w tym momencie sfera stanie się przeźroczysta, nie będzie już obcych i innych rzeczy, które mogłyby ją nękać, ponieważ gdyby znajdowali się w przeźroczystej strukturze, zobaczyliby siebie i upadliby na ziemię. W tym momencie wskazujemy sferze zintegrowanej świadomości, że nie ma już barier między duszą, umysłem i duchem, bo ich nie ma i nigdy nie istniały, ponieważ przeszłość została zmodyfikowana i nikt nie był w stanie użyć rozdzielonych sfer początkowych, bo nigdy nie były rozdzielone, skoro teraz zostały zjednoczone. Teraz, w pokoju mentalnym, wejdź swoim ciałem w przeźroczystą sferę. Wejdź tam. Ona i ty jesteście jednym. Przyjmuje twoją formę i spoczywa na twoim ciele, czyniąc z niego obraz samej siebie. Stajesz się przeźroczystą sferą. Nie ma już barier, ściany, podłoga i sufit, pomieszczenia nie mają już racji bytu. Zintegrowana świadomość przełamuje bariery, te przez Ciebie stworzone, pokoju mentalnego, który teraz stoi otworem wobec absolutnej nieskończoności. Poczekaj kilka chwil i obserwuj absolutną nieskończoność, taką, jaką Ci się jawi. Kontempluj miejsce, w którym istniejesz.
kilku chwilach poproś swoją przeźroczystą sferę, aby wsłuchała się we wszechświat, sprawiając, że ty sam, sama staniesz się wszechświatem. Aby to zrobić, poproś sferę, by się powoli rozszerzała. Powoli rozszerzasz się aż do końców wszechświata. Bez pośpiechu. Powoli. A gdy się rozszerzasz, dotykasz wszechświata, który sam stworzyłeś, aż do głębi, aż do obecnych granic. Twoja przeźroczysta sfera zrobiła jeden wielki oddech, obejmując w nim cały wszechświat, wchłaniając go w siebie. Jak w głębokim oddechu, przez chwilę, która trwa wieczność, słuchaj swojego wszechświata, w którym ty jesteś wszystkim. Zdobądź świadomość swojego ciała, ponieważ jest to jak uzyskanie świadomoznania całego wszechświata. Jesteś wszystkim. Następnie zrób wydech i kurcząc się, stań się mniejszy. Rób to w taki sposób, by twoja przeźroczysta sfera przylgnęła do twojego ciała fizycznego i stawała się coraz mniejszą. Ale czyniąc to, weź ze sobą cały wszechświat, który ogarnąłeś, zmniejszając go powoli, coraz bardziej, bez pośpiechu, aż stanie się nieskończenie małym punkcikiem z całym wszechświatem w środku. Delektuj się tym wyjątkowym wrażeniem. Delektuj się przez kilka chwil. Jak zakończysz, to wróć do swojego pierwotnego wymiaru. Daj sobie chwilę. Nie śpiesz się. Rób to powoli. Teraz twoja zintegrowana świadomość wie, że może oddychać i stać się wielką falą, dużą sferą lub malutką kropeczką. Kiedy jest dużą falą, jest wszędzie, czyli w żadnym konkretnym miejscu. W tym stanie jest całkowicie niewidoczna. Natomiast jeśli jest małą cząsteczką, jest widoczna jako taka i gotowa do interakcji z całością. Mów do siebie jako zintegrowanej sfery i wyjaśnij swojej zintegrowanej sferze, że zawsze może istnieć w tych dwóch stanach
i ukazywać się jako fala lub cząsteczka, będąc niewidzialną lub widzialną w obliczu jakiegokolwiek doświadczenia w rzeczywistości wirtualnej. Pamiętaj na koniec tego wszystkiego, że zintegrowana świadomość wykorzystuje swój własny kontener, to ciało, aby nabrać doświadczenia w tym wirtualnym kontekście i że nie jest dobre, aby jej kontener był zabierany przez innych i że trzeba go chronić jako rozszerzenie i ubiór, rodzaj szaty zintegrowanej świadomości. Powiedz jej to. Pozostań przez kilka chwil, słuchając samego siebie, jak nigdy wcześniej, i obserwuj otaczający Cię wszechświat. To jesteś Ty.